W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam legendę laserów 3x360 w najnowszym wcieleniu, czyli Boscha GLL 18V120-33CG. Bardzo uprościli nazwę. Zapraszam do oglądania. Rzut oka na to, w jakim zestawie przychodzi Bosch GLL 18V120-33CG. Kurczę, naprawdę ta nazwa jest... No jest jaka jest. Do testów mamy tutaj taki zestaw, który jest z akumulatorem 18V 4A i ładowarką systemową. Tarczka celownicza z nóżką, magnesami. Myślę, że znany już produkt użytkownikom Boscha. Uchwyt, adapter taki, żebyśmy mogli sobie zawiesić to wielkie urządzenie do profili, czyli magnetycznie łapiemy ten element z tym, no i tu pewnie mamy opcję przesuwania góra-dół. Element jest wielki, ale kurczę, sam laser też jest wielki. Wszystko jest wielgachne i ciężkie. No właśnie, urządzenie, akumulator. Urządzenie jest ze zintegrowanym uchwytem, zaraz to pokażemy, jak tutaj uporządkuję biurko. No i znany już od wielu lat L-Box boschowski. Nic tu się nie zmieniło, także to tak wygląda. Pierwszy rzut oka, taki mini unboxing. Sprzątam stół i widzimy się w następnym ujęciu. Na wstępie zaznaczę, jako Laser Tools nie jesteśmy dystrybutorem tych produktów. Robię dla Was materiał jako dla widzów kanału, bo lubicie mieć różne produkty, chcecie wiedzieć, co w świecie pomiarowym, więc stąd sam zainteresowałem się tym nowym produktem. Jeśli macie jakieś pytania handlowe czy dodatkowe, techniczne, to musicie zadawać je sprzedawcom tych rozwiązań Boschowych. Ja tylko nagrywam ten materiał i laser znika ode mnie, więc to, co dzisiaj się dowiecie tutaj, co jestem w stanie sprawdzić, to Wam pokażę. Jeśli coś więcej będę wiedział, to tylko w komentarzach, bo my nie mamy oficjalnie żadnej dystrybucji ani żadnej sprzedaży tego lasera. Bosch GLL 18V 120-33CG. Wielkie urządzenie. Pierwsze co po wzięciu w łapy, no jest, kurczę, duży. Jest duży. Przeszedł pewne metamorfozy, bo ci, co pamiętają pierwszego Boscha 380, bez żadnych 380p, przepraszam, to był pierwszy laser 3x360, który trafił w moje ręce i mam wrażenie, że to był pierwszy laser w ogóle na rynku ogólnoświatowym. Później przeszedł metamorfozę, była ta wersja 380C, 380CG, to były te wyższe, te bez literek 380 to były te lasery z czarnymi kopułkami bez żadnej komunikacji. Jeszcze bardzo dużo ich jest oczywiście w sprzedaży. A tutaj mamy najnowszą wersję chyba topowego modelu, która ma swoje, że tak powiem, specyficzne cechy, których w poprzednikach nie było albo były, pojawiły się i znikły. Mianowicie tak, pierwszy wyróżnik, który właśnie po wzięciu w ręce, no to jest jego wielkość. A jego wielkość pozwala mu być zasilanym akumulatorem systemowym 18V. Mam wrażenie, i w Polsce bardzo dużo się spotyka, zresztą nie tylko z Boscha, ale bardzo dużo produktów akumulatorowych, które są używane przez Was na budowach, właśnie są zasilane przez 18 baterie. Nie? To samo jest w DeWalcie, że 12V jest mniejszość, chociaż w Boschu i tak się bardzo często to spotyka, ale na przykład w DeWalcie poza laserem to w ofertach naszych dostawców jest bardzo mało tych na 12V rzeczy i dlatego był problem, że ten laser poprzedni C i CG, które były w opcji zasilane 12, no to niektórzy klienci narzekali, że no oni mają 18 w systemie i chcieliby użyć. Mam wrażenie, bo ja się nie kontaktowałem z nikim z Boscha, to są tylko zawsze moje wnioski, obserwując rynek, że producent po prostu słucha też tego, co mówią użytkownicy i wypuszcza wersję urządzenia, która właśnie pozwala używać te akumulatory. Ale ciekawostka, jak w internecie robiłem research na temat tego modelu, to jest tutaj do kupienia adapter, w którego możemy właśnie 12 wsadzić i przypiąć go w to miejsce.
lub adapter na paluszki, czyli Bosch w tym modelu najnowszym daje nam 3 opcje zasilania i wszystkie są akumulatorowe. Nie ma tutaj żadnego gniazda do ładowania, gniazda, żeby cokolwiek podłączyć, no bo wiadomo, jeśli ktoś ma system narzędzi akumulatorowych, no to ta ładowarka jest taka, jak to na początku filmu było, no i nie ma jakiej założyć, więc tutaj nie ma opcji zasilania z sieci, ale mamy 3 sposoby zasilania po doposażeniu się w zestaw przejściówek, tak? Sama budowa, no w Boschu trochę się zmieniło. Zyskał pokrętło, które ja już pokazywałem na tym kanale w Lajce, pokazywałem je, albo nie pokazywałem, ale też występuje w Hilti, występuje w Milwaukee i ten laser bardzo mi przypomina laser Milwaukee, który miałem okazję też kiedyś sprzedawać w naszej firmie, bo jest też taki wielki, nie? On jest naprawdę, no biorąc na przykład Lajkę, porównując wielkością, to możecie zobaczyć, jakie to są różnice, nie? I wielkością taką gabarytową, rozmiarami tutaj, długością, szerokością, wysokością, ale też ciężarem no jest naprawdę kawał sprzętu. Co do budowy, to co się zmieniło, a co było w Boschach poprzedniej generacji, to to, że mamy suwak od blokady, działający bardzo płynnie, który zarazem uruchamia nam od razu urządzenie. Nie ma tej 3-pozycyjności jak było, bo było wyłącz, zablokuj i włącz odblokowany. Tutaj mamy tylko włącz, wyłącz i od razu nam włącza płaszczyznę górną i nie ma blokady. Przeczytałem instrukcję przed nagraniem tego filmu. Teraz nie ma blokady. Jest jak w DeWalcie, na którym niektórzy narzekali, że jej fizycznie nie ma. Bosch twierdzi, że po prostu pochylamy sobie, on mruga i tak na tej zasadzie robimy skos. Czyli nie blokując wiązki, tylko pochylając można sobie tak pracować. No taka zmiana, nie? To jest zmiana, bo pierwsza generacja, drugie generacje miały tą blokadę fizycznie. Tutaj ta blokada fizyczna znikła. To co mówiłem, pojawiło się to w Hilti, pojawiło się w Milwaukee i posiada to też Leica. To jest opcja tego, że jeśli mamy włączone linie pionowe, to możemy sobie laserem mikroruch obracać prawo-lewo. I z tego co analizowałem, ten obrót jest dokładnie tak jak w Lajce, realizowany w osi przecięcia się tych 2 pionów. Więc jeśli chcemy pasować kąt 90 stopni, mamy do tego zintegrowane pokrętło z urządzeniem, które nam w wygodny sposób pozwala to wszystko zrealizować. Urządzenie dostało też ciekawą opcję sterowania tymi świecącymi kopułkami, czyli każda ma swój przycisk, nie? Bardzo takie to jest intuicyjne, że włączamy sobie tą, która nam jest potrzebna, tą, którą jest niepotrzebna, wyłączamy. Wyłączę wszystkie, bo sobie w oczy świecę. Mamy tutaj jeszcze ikonkę od Bluetootha i ikonkę od oszczędzania baterii. Tryb oszczędzania baterii zmniejsza oczywiście jasność i wydłuża czas pracy. Czasy pracy są zależne właśnie od typu używanych akumulatorów i z pamięci mówiąc, tu jeszcze wrzucę z instrukcji wycinek, ale z pamięci było to 8 godzin ciągłej pracy na alkalicznych bateriach, na 12 i 20 godzin ciągłej pracy na akumulatorze tym dużym, więc ten czas jest zależny od tego, jaki typ zasilania użyjemy. Urządzenie, tak jak robiłem sobie przygotowanie do tego odcinka, posiada funkcję Bluetooth, jest aplikacja do tego. Nie pokażę Wam, bo mój telefon nagrywa mnie. Dogram Wam tutaj, jak ta aplikacja wygląda, żebyście mogli sobie zobaczyć. Pozwala nam ona na sterowanie urządzeniem zdalnie, czyli możemy sobie przełączyć te linie, wejść w ten tryb Eco. Możemy sobie za pomocą aplikacji uśpić laser tak jak teraz, czyli on jest włączony, nie świeci żadna wiązka, bo na przykład mamy przerwę śniadaniową, powiesiliśmy sobie go gdzieś pod sufitem, nie chcemy się tam gramolić, ale też nie chcemy, żeby on świecił, zużywał siebie i zużywał baterię, bo też pamiętajcie, lasery mają ograniczoną żywotność, więc jak świeci i nie pracujesz, no to zużywasz ten sprzęt niepotrzebnie. Możesz z aplikacji, idąc na śniadanko, połączyć się, po Bluetoothie sobie dać tryb uśpienia, a wrócić i jeśli go nikt nie tknie, włączyć z powrotem płaszczyznę do pracy, którą potrzebujesz, nie ma problemu.
Także to uważam, że jest spoko opcja. Nie ma przez to żadnych pilotów zdalnego sterowania. Jest to realizowane przez Bluetooth, który prawdopodobnie z każdym telefonem iOS-owym, androidowym sobie powinien poradzić, nie? I to co jeszcze? No z budowy, no to budowa, tak jak zawsze omawiam, no plastik Boscha, jak to plastik Boscha, dokładnie taki sam jak we wszystkich innych elektronarzędziach. To całe czarne jest takie gumowane właśnie, kopułki są osłonięte takimi wielkimi, kurde, zderzakami. Sam laser podobno jest odporny na upadki, ale to jest jego najmniejsza forma, nie da się, można oczywiście zdjąć akumulator, wtedy on jest oczywiście trochę mniejszy, ale ten element, ta L-ka jest na stałe zintegrowana z laserem, więc czy taka praca musi odbywać się z tym, to jest jego najmniejsza forma i też jakby decydując się na to urządzenie musicie wiedzieć, że ono jest sporych gabarytów. Ja zaraz postaram się je zważyć, postaram się zmierzyć jasność linii na 10 metrach moim luksomierzem. Wszystkie te rzeczy zaraz tutaj w tym filmie zobaczycie. Także bierzemy ten laser, sprawdzimy. O, i od tego roku nowość, będziemy też robić to, co prosiliście. Będziemy tą metodą, którą w filmie Jak sprawdzić laser 360, będę sprawdzał też dokładność tego egzemplarza, który mam na filmie, bo to też pamiętajcie, że egzemplarz egzemplarzowi nierówny, wszystko zależy od tego, jaką on drogę od ostatniej kalibracji na produkcji do momentu, jak trafia do użytkownika przeszedł. Jeśli wszystko było tak jak trzeba, to powinien parametry utrzymać. Jeśli trafił na jakiegoś dynamicznego kuriera lub magazyniera, który miał gorszy dzień i ktoś, że tak powiem, nagle grzmotnął paczką, no to wiecie o tym doskonale, że takie urządzenie może stracić właściwości pomiarowe, ale chcieliście, żebym ja sprawdzał? Będę sprawdzał. Obrócimy go w 4 razy dokładnie tą metodą, jak w linku powyżej w filmie, jak sprawdzić laser 360. Sprawdzimy, zobaczymy, jak dokładny jest ten Bosch. No i tyle. Bierzmy się za robotę. Ustawiliśmy Boscha na naszym korytarzyku testowym. Jest ponad 10 metrów, czyli tak, żebyśmy mieli pewność. I zaraz zrobimy test jasności i zrobimy od razu mu test dokładności pomiarów tam na papierze milimetrowym, który widzicie. Zrobimy ten test tak, że będziemy obracać urządzenie w 4 strony, czyli sprawdzimy jasność z 4 stron linii poziomej i sprawdzimy dokładność z 4 stron, tak jak w tym filmie, o którym już wspomniałem. Dobra, jesteśmy na tych 10 metrach, no i macie od razu widok, jak wygląda grubość linii. Grubość linii około 2,5-3 mm, nie jest to tak łatwo określić. Tu mamy jakieś poprzednie pomiary na naszej kartce, no ale dobra, robimy pierwszy środek linii. Też w instrukcji obsługi macie wyraźnie napisane, że jeśli robicie pomiar i linia się robi coraz grubsza, znaczymy środek linii. Mamy 1. Poproszę o obrót. Obracamy laser o 180 stopni. 2. OK, poproszę o obrót o 90 stopni. 3 i jeszcze 1 obrót. Ten punkt trochę za wysoko dałem, powinien być trochę niżej, tutaj jest jego tak naprawdę. I jeszcze raz ta pierwotna pozycja tym przodem, żebyśmy zweryfikowali z widzami. No, dajmy się mu ustawić. No, widzicie tu, gdzie jest ta linia, czyli tutaj mamy 4. punkt. I teraz tak, kochani, pomiędzy tym a tym punktem jest tak naprawdę 20 metrów, bo laser świeci 10 metrów stąd, czyli to jest dokładność tak naprawdę pomiędzy pierwszym a drugim punktem, znaczy pomiędzy pierwszym a 4 jest 20 metrów, no i tutaj też jest 20 metrów. Więc widzicie sami, no dokładność ma, myślę, że ile to jest kratek? 2, 3, czyli jak najbardziej mieści się w tolerancji, mimo tego, że pewnie niektórzy z Was powiedzą, że kurczę, no taki drogi laser, a tutaj takie rzeczy. Dobra, sprawdźmy teraz
jasność. Także zgasimy światło i pokręcimy nim trochę, zobaczymy jak ta jasność się zmienia wraz z obrotem. Mamy 0 na luksomierzu. Mierzymy pierwszą. W sumie my już nie będziemy więcej robić. Dobra, mamy 8. Poprosimy o obrót 180. No, poprosimy o obrót. I jeszcze jeden obrót. No tu nawet najjaśniej. No i tak to wygląda. Dobra, mamy 0, 1 stopień, 2, 3, 4, 5, czyli ponad 5 stopni system poziomowania jest w stanie skompensować. No i co, podsumowując, laser wypadł moim zdaniem no tak jak powinien wypaść laser, bo on ani dla mnie nie świeci jakoś turbo mocniej niż coś co widziałem, ani nie ma parametrów pomiarowych jakichś takich igła jak powinien, jak sobie to wyobrażamy. Widzieliście, jest drobna różnica, jest ją bardzo trudno, może jeszcze ją zliczę tak bez już aparatu w dłoni i dokładnie ją tam wypiszę jako tekst, ale słuchajcie, no Bosch to jest producent ogólnoświatowy, podobnie jak Leica czy podobnie jak DeWalt. Ten produkt musi spełniać wymagania wielu rynków, wielu regulacji i mam wrażenie, że im bardziej globalny producent, tym realność parametrów pomiarowych wyższa, ponieważ Bosch deklaruje 3 mm na 10 metrów. My robiliśmy pomiar 10 metrów promienia. Prawidłowy pomiar, właściwie prawidłowy, nie prawidłowy, tylko pomiar podawany przez producentów to jest od środka diody 5 metrów w jedną, 5 w drugą, czyli mamy 10 metrów średnicy. My zrobiliśmy 2 razy większy pomiar i zyskaliśmy, oni na średnicy 10 metrów mówią o błędzie pomiarowym 3 mm. My na 20 metrach mieliśmy około 3 mm. I to są tak naprawdę realne właściwości tych urządzeń, bo też pamiętajmy, że to nie jest tachymetr, to nie jest urządzenie, że tak powiem, takiego typowego pomiaru. To jest urządzenie, które za pomocą mechanizmu poziomowania ma się poziomować, ale to jest wskaźnik do wykonywania prac. Pierwotne pomiary, czy takie dokładne rzeczy realizuje się za pomocą trochę innego sprzętu, więc tutaj w mojej ocenie on jak najbardziej właśnie spełnia to, co powinien, bo często producenci mniejsi, bardziej lokalni podają tam 1 mm, 1 na 10 metrów. Od tego roku to testujemy. Będziecie mieli sugestie, co przetestować, ja to wezmę, postawię, zmierzymy 10 metrów, tak jak przed chwilą dalmierzem od drzwi, powiesimy nową kartkę i sprawdzimy, jak pokazują. Według mnie Bosch egzamin i to, co deklaruje producent, zdał to dobrze, jest to fajny produkt. Jeśli ktoś pracuje w obrębie narzędzi Boscha, posiada akumulatory, znajdzie sobie set odpowiedni dla siebie, bo tutaj ten set, który my mamy do testu na dzień nagrywania tego materiału, to jest koszt około 3600 zł brutto. Za to, co widzieliście na początku, no to jest drogi laser, nie? Sami często mówicie, to jest dużo jak na laser liniowy. Nie mam pojęcia, bo ja nie mam do czynienia z Boschem, jak już wspomniałem. Nie wiem, ile kosztuje akumulator z ładowarką, ale to są często drogie rzeczy, więc pewnie pojawi się, albo już może jest jakiś set, który posiada tylko na przykład urządzenie plus ten uchwyt i tarczkę, a ładowarkę i akumulator możecie użyć te, co macie, pewnie wtedy cena jest inna. Ja oceniam ten produkt bardzo dobrze. Zresztą no, nigdy nie spotkałem się jeszcze z urządzeniem Boscha, który bym wziął do ręki i powiedział: o kurczę, ale bubel za tą kasę. Nie, tutaj jest jakby skorelowana jakość produktu. Fajne są te rozwiązania z tymi przyciskami, podoba mi się to bardzo. Bluetooth oczywiście na plus, bo w dzisiejszych czasach mamy świat aplikacji, świat multifunkcji.
Ważna rzecz, o właśnie, nie powiedziałem wcześniej. Słuchajcie, nie ma tego ostrzegania, co miał poprzednik, tam, że jest ta kalibracja, że on upadł, nie upadł, tego nie ma w tej aplikacji, więc się chyba z tego wycofali, nie? Może to było nie do końca pożądane przez użytkowników. Teraz Bluetooth służy do sterowania, nie służy do tego, żeby zapamiętać, że Wam coś upadło, no bo pewnie jak trafiał do serwisu laser, który zapamiętywał, że upadł, no to raczej nigdy gwarancji nie było, nie wiem, chyba Bosch poszedł inną drogą, ale no podsumowując, już tak podsumowanie podsumowań, uważam, że produkt fajny, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że on jest duży i nie przeszkadza nam jego rozmiar. Potrzebujemy lasera, który bardzo długo pracuje, no bo na 20 godzin to ja bym chciał zobaczyć zawodnika, który wytrzyma dłużej niż ten laser, w sensie pracownika, który przez 20 godzin nieustannie będzie pracował bez żadnej przerwy w ciągu jednej doby. No myślę, że nie ma takich opcji, ale no 2-3 długie dni na pełnym ładowaniu to też jest super, nie? Na dzisiejsze możliwości laserów to jest dużo, no bo lasery są bardzo mocne, zużywają dużo energii, często o tym się przez producentów nie mówi, tylko jest hasło 4 razy jaśniejsza wiązka, ale już, że 4 razy większe zużycie baterii niż dawniej, to już nikt nie mówi, nie? Więc tutaj mamy naprawdę długodystansowca, jeśli chodzi o możliwości pracy. Laser wielki, odporny, tam te wszystkie rzeczy związane z jego odpornością na upadki, no to przetestujecie Wy na placach budowy, ja nie będę nim rzucał, bo ten laser musi wrócić w stanie nienaruszonym. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie sprzętu, na które będę potrafił odpowiedzieć, to proszę jeszcze raz, tylko w komentarzach. My tym nie handlujemy, nie sprzedajemy Boscha. Nagrałem dla Was po prostu taki film prezentujący ten sprzęt. No bo nie każdy ma możliwość gdzieś tam obejrzeć go w sklepie, więc w tej formie chciałem tą decyzję zakupową czy wybór sprzętu albo ułatwić, albo utrudnić, to już w zależności od przypadku. My go nie sprzedajemy, nie jesteśmy w stanie zrobić oferty, nie będziemy wiedzieć więcej niż mówi instrukcja, więc jeśli chcecie o nim coś się dowiedzieć, to musicie sobie poszukać. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Zostawcie koniecznie subskrypcję, łapkę w górę. Staram się w tym roku nazbierać ich jak najwięcej, więc za wszystkie bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!